Wydaje się, że to tylko małe przedmioty. Każdy z nich pewnie realną wartość ma na poziomie kilkunastu złotych maksymalnie, ale tak naprawdę za każdym z nich kryje się jakaś większa historia i cała wartość, która jest w nich zapisana, nie jest wartością finansową, nie jest wartością materialną, jest przede wszystkim bardzo dużą wartością emocjonalną i z wieloma z tych właśnie małych blaszek wiążą się ogromne wyrzeczenia na przestrzeni kilkunastu lat, bądź inaczej, odwróćmy to, nie tyle wyrzeczenia, co wybory. I o tych wyborach, które często wiążą się z odpuszczeniem sobie czegoś przyjemnego, dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć. Zwykło się uważać, że sport, a w szczególności sport zawodowy, wiąże się z takim ascetycznym życiem, z takim odpuszczaniem sobie wszelkiego rodzaju przyjemności, z fokusowaniem się tylko na treningu, regeneracji, spaniu, odżywianiu. I muszę Wam powiedzieć, że w znacznej części jest to prawda. Dlaczego? Dlatego, że dążenie do tego największego światowego poziomu, szczególnie jeśli nie jest się największym światowym talentem, wymaga naprawdę bardzo dużej dbałości we wszystkich tych aspektach, o których właśnie powiedziałem. Ponieważ bez zadbania o siebie jako o człowieka nie będzie możliwe wejście na największy poziom swoich możliwości. Jednakże te wyrzeczenia, czy też tak jak wspomniałem we wstępie, wybory, bo takie lubię nazywać. Nikt mnie przecież nie zmusza do tego, żebym podążał tą ścieżką. Nikt mnie nie zmusza do czynienia tych wyborów. Są one wymagane do takiego podążania dalej tą ścieżką, do doskonalenia się jako właśnie takiego sportowca. Powiedziałbym, że jest co najmniej kilka takich pól, na których też te moje wybory i moje wyrzeczenia dotykają też mojego najbliższego otoczenia, które musi w pewien sposób zaakceptować to, w jaki sposób też żyję ja, ponieważ pewne nawyki, ponieważ pewne plany, które robi się całorocznie, często też dostosowywane są do tego, jak wygląda akurat kalendarz startowy. Dlaczego jest to ciężkie na samym początku, tylko powiem, może nie tylko dla mnie, ale też dla otoczenia. Dlatego, że na samym początku takiej drogi, a dalej uważam, że ja jestem jednak na początku tej mojej górskiej ścieżki, tego mojego szlaku marzeń, niekoniecznie widać aż tak duże efekty, jakbyśmy chcieli, a te poświęcenia i te wybory są często bardzo duże i nieadekwatne trochę do wyników, które chcielibyśmy sami osiągać, czy których się po nas spodziewamy. To też tworzy oczywiście odpowiednią taką presję mentalną, natomiast to już sobie poruszaliśmy tą kwestię mojego mentalu. Natomiast trzeba tutaj pamiętać o tym, że tak jak trening na przestrzeni czasu składa się po prostu na budowanie coraz lepszego zawodnika, na przyzwyczajanie się do funkcjonowania na pewnych intensywnościach, tak i to życie codzienne po pewnym czasie staje się pewnego rodzaju normą, z której później też jest ciężko dosyć wyjść. Jeśli miałbym określić, jaka rzecz wymaga ode mnie najwięcej wyrzeczeń, czy najwięcej takiej trudności i coś, co rzeczywiście często mentalnie jest dla mnie trudne, to tutaj nie ukrywam, byłaby to chyba kwestia dietetyczna. Ja naprawdę, szczególnie będąc gdzieś w podróżach, lubię próbować nowych rzeczy, bardzo lubię to lokalne jedzenie, bardzo lubię te takie nowe smaki, odkrywanie i ze względu i na sport, pierwsza sprawa, czyli utrzymywanie wagi, dochodzenie do wagi startowej, kontrolowanie tej codziennej kaloryki poprzez chociażby codzienne kontrolowanie, wpisywanie sobie tego do aplikacji, daje takie często poczucie, że kurczę, jednak sobie tutaj czegoś odmawiam. Ponadto, o czym pewnie większość z Was jeszcze nie wie, ale ja jestem ogromnym fanem piwa kraftowego.
I oczywiście, że alkoholu nie piję praktycznie wcale, albo przynajmniej bardzo mocno go ograniczam na przestrzeni całego roku. Jednakże jest to jedna z takich moich, można powiedzieć, pasji, hobby nabytych jeszcze na studiach. Także jest to też jedno z takich większych wyrzeczeń, których będąc na przykład gdzieś za granicą, chcąc spróbować czegoś nowego, no niestety nie mogę tego zrobić i ze względu na swoje zdrowie i jelita, ale też ze względu na tą świadomość, że wybór, którego dokonam na przykład na talerzu czy w jakimś napoju dzisiaj, może znacznie zaważyć na tym, co będzie jutro na treningu, albo jeśli składałbym takie złe nawyki w trakcie dłuższego czasu, mogłoby się to bardzo negatywnie odbić na tym, jak czuję się później na zawodach, jak jestem w stanie performować na tych zawodach. I dlatego też to jest dla mnie zawsze taka najcięższa chyba kwestia, bo to odczucie czasami kontroli. Oczywiście, że no muszę tutaj też zaznaczyć, że ze względów psychicznych, żeby nie wpędzić się też w jakieś zaburzenia odżywiania, są okresy większego luzu. Natomiast nadal jest to wszystko związane z takim wyborem tego, co najlepiej będzie przygotowywało moje ciało do wysiłku. Czy jednak jest to coś takiego, co bardzo mocno sprawia mi dyskomfort? No nie. Ja jako taki zadaniowiec bardzo często lubię sobie też tłumaczyć sensowność tych wyborów i sensownością na przykład tego wyboru jest to, że gdybym nie biegał i gdybym nie robił tego na takim poziomie zaangażowania treningowego, ilości czasu, którą na to poświęcam, prawdopodobnie nigdy nie wziąłbym się za leczenie swojego SIBO, nigdy nie dowiedziałbym się, że mam helikobakter na przykład. I nie ogarnąłbym rzeczy, które realnie mogą wpłynąć na mój dobrostan taki psychofizjologiczny w późniejszych fazach życia, czyli teraz to, co robię, owszem, jest bardzo intensywne i bardzo mocno eksploatujące mój organizm, natomiast patrzę też na to jako na tą część, która jest związana z takim zadbaniem i inwestycją w swoje zdrowie właśnie w przyszłości. Także nawet jeśli mam do czynienia właśnie z takim fragmentem, który dosyć mocno mnie porusza i który wymaga ode mnie trochę tej większej mentalnej energii do wzięcia na siebie takiego wyrzeczenia, to tutaj zawsze staram się to tłumaczyć. Tu przejeżdżamy przez drogę i będzie w prawo. Okay. Kolejną bardzo ciężką też na pewno dla mojego otoczenia rzeczą i takim, to też powiedziałbym, że jest wyrzeczenie, jest ono dosyć ciężkie często, jest to, że w trakcie takiego sezonu startowego często nie ma miejsca na spontaniczność, szczególnie jeśli chodzi o jakieś wyjazdy, czy o rzeczy, które chcemy na co dzień robić, chociażby razem z Kamilą. Z czego to wynika? No wynika to z tego, że kalendarz startowy, szczególnie jeśli chcę rywalizować międzynarodowo, chcę startować za granicą, jest ustalany o wiele wcześniej i jest on, powiedzmy, w miarę sztywny, czyli te wyjazdy zawsze łączą się z jakimś rodzajem już wcześniejszego planowania, który wyklucza właśnie tą spontaniczność, ponieważ nagłe zmiany w takim kalendarzu startowym, czy w podążaniu za takim dostosowaniem się też do zawodnika, no, są kompletnie niewskazane i można powiedzieć, że mogłyby zaburzyć też cały proces przygotowań. Ja też jako osoba bardzo analityczna, bardzo taka dokładna i skrupulatnie wypełniająca swoje obowiązki treningowe, też szczerze powiem nie lubię rzeczy, które zaburzają mi ten rytm, chociaż coraz bardziej uczę się tej elastyczności. Oczywiście nie jest ona jeszcze na aż tak dużym poziomie pod kątem treningu u mnie. No to wiecie, to też po raz kolejny staje się takim ważeniem, czy rzeczywiście chcąc rozwijać się w tym, co robię i chcąc rozwijać się w tym, co na ten moment definiuje mnie najbardziej, czyli sporcie, czy chcę podejmować właśnie jakieś niepotrzebne ryzyka. Natomiast to jest dla mnie ciężkie przede wszystkim ze względu na osoby, które mam dookoła siebie. Często znajomi pytając mnie chociażby o to, czy byłbym w stanie się pojawić u nich na jakiejś zaplanowanej imprezie, pytają mnie o tydzień po tygodniu, a tutaj się okazuje, że tak naprawdę jedyną wolną okazję mam na przykład na początku okresu roztrenowania, czyli powiedzmy, że umawiamy się na coś już w lipcu czy w sierpniu, a ja dopiero mogę się z nimi umówić w październiku czy też listopadzie. Więc to życie społeczne często może też na tym cierpieć. Natomiast z drugiej zaś strony
po raz kolejny szukając pozytywów w tej swojej pasji i w tym swoim podążaniu tym szlakiem marzeń, spotkałem osoby też, które żyją w bardzo podobny sposób do mnie i z którymi też nawiązałem bardzo bliskie relacje i z którymi po prostu bardzo dobrze czuję się w trakcie wypełniania tych wszystkich obowiązków sportowca, z którymi oni też są zaznajomieni. Dlatego jest to taki miecz obosieczny i powiedziałbym, że chyba najcięższe właśnie jest to dla moich najbliższych, a dla mnie nie jest najcięższe to, że tak właśnie się dzieje, tylko najcięższe jest obserwowanie tego, że jednak kosztuje ich często to dosyć dużo mentalnie i że mam takie czasami poczucie, że jednak ta droga może powodować, że ktoś na tym dookoła straci. Bycie tym sportowcem właśnie zawodowym, szczególnie w sportach indywidualnych, to niestety, ale często wymaga takiej samolubności, można powiedzieć, czyli tego, żeby zadbać najmocniej właśnie o ten swój organizm i o to, aby cały czas myśleć o tym, jak utrzymać to zdrowie. Trzecim takim aspektem, który dla mnie przynajmniej jest jedną z cięższych rzeczy, które wiążą się też właśnie z takimi wyrzeczeniami, są, nie ukrywam, wyrzeczenia, czy też takie zapewnianie sobie dużego bezpieczeństwa finansowego. Podążanie tą ścieżką sportową wymaga naprawdę dostosowania bardzo wielu elementów życia, ale też właśnie odpuszczenia niektórych rzeczy, którymi chcielibyśmy się bądź moglibyśmy się zająć, żeby na przykład wygenerować większy dochód i żeby zapewnić sobie chociażby takie większe bezpieczeństwo finansowe. Dlaczego tak się dzieje? No przede wszystkim dlatego, że wyobraźcie sobie, że trenujecie po te 20 kilka godzin w tygodniu, że wasza praca, tak jak moja praca, jest związana jednak z tym, że trzeba pójść do pacjentów, trzeba ogarnąć też rzeczy w firmie, trzeba popracować też trochę kreatywnie. Także przy takim obciążeniu treningowym staje się to sztuką wyboru i coś trzeba tutaj rzeczywiście odpuścić, aby została jeszcze jakaś część tego czasu na wspólne, codzienne życie. I u mnie jednym z takich elementów jest właśnie chociażby rozwój biznesu, w którym mógłbym na pewno być o wiele więcej kroków do przodu, zarabiać naprawdę ogromne, duże pieniądze i cieszyć się takim bezpieczeństwem finansowym już na tym dosyć wczesnym etapie. Natomiast po prostu nie ma na to przestrzeni. Utrzymuję to, co mam teraz. Też dzięki, można powiedzieć, sportowi dowiedziałem się tego, że niekoniecznie chcę bardzo mocno wszystko to skalować, bo po raz kolejny, patrząc z kolei na pozytywne strony tego aspektu, stwierdzam, że naprawdę realizując się w tej swojej pasji i tak jak wcześniej wspomniałem, realizując to, że przede wszystkim na ten moment utożsamiam się ze słowem sport, utożsamiam się ze słowem bieganie. Jest to po prostu takie moje i tak określiłbym się w pierwszym słowie bez zastanowienia, czyli jako sportowiec. Czuję się po prostu znacznie bardziej szczęśliwie, aniżeli w momencie, w którym rzucałem się w wir pracy. W momencie, w którym na przykład chciałem osiągnąć jeszcze więcej, co oczywiście przynosiło duże efekty biznesowe i te skoki jakby finansowe, czy skoki w rozwoju firmy były naprawdę ogromne, ale one też kosztują bardzo dużo energii, kosztują bardzo dużo czasu i kosztują też dużo sił. Więc szczerze Wam powiem, że bardzo ciężko na pewnym etapie już zaawansowania w sporcie pogodzić dalszy rozwój, dynamiczny rozwój takiej firmy i zapewnianie sobie coraz większych dochodów z tym, żeby trenować właśnie i robić to na takim właśnie poziomie. Oczywiście jak to zadaniowiec zawsze szukam sposobów na rozwiązanie tego aspektu i na coraz większe powiązanie jakby też swojego tego biznesowego trochę życia ze sportem, co raczkuję, ale udaje się coraz bardziej. I to też rozwija mnie jako osobę, która ma też takie poczucie, że niezależnie od sytuacji dosyć mocno bym sobie poradził. Natomiast no tutaj muszę szczerze powiedzieć, że jest to często element takiego mojego niepokoju, czy na pewno będziemy sobie w stanie z czymś poradzić, czy na pewno robię też na tyle dużo w danym momencie, żeby firma była na dobrym poziomie, żebyśmy byli bezpieczni, bo też ten stres z kolei duży przekłada się często na to, że
nie dosypiam, że czuję się inaczej w takim codziennym życiu, że pogarsza się moja regeneracja i ogólnie czuję się właśnie niespokojny i nieszczęśliwy jako człowiek, mając z tyłu głowy to, że coś jest niezadbane. Także jest to taka kolejna rzecz, która w dużej mierze często sprawia mi chyba największy dyskomfort psychiczny z tego wszystkiego. Stąd też właśnie dążę i od zawsze dążyłem do takiego zabezpieczenia siebie właśnie od tej strony. Pewnie kiedyś jeszcze przyjdzie na to czas, w momencie, w którym zdecyduję się na zakończenie takiej kariery zawodniczej. Podejrzewam, że moja natura, która lubi współzawodnictwo, która lubi ciągły rozwój, będzie dążyła też do tego, żeby zbudować może jeszcze coś większego. Tak przynajmniej podejrzewam, natomiast co będzie dalej, to nam życie tak naprawdę pokaże. Bym cię nie zabił. Aha. Uważaj na siebie. A ja to tam... A co to takie Ciasne? ciasne? Uwaga, bo para ci odpowiedź. Dobra. Wyrzeczeniem też można powiedzieć, trochę wyrzeczeniem, ale też trochę takim fajnym nawykiem, który się u mnie pojawił od momentu, w którym tak poważnie podszedłem do sportu, jest bardzo mocne zwracanie na to zdrowie uwagi i na tą regenerację. I dlaczego może to być wyrzeczenie? Po raz kolejny jest to bardziej kwestia rzeczy, które przykładowo można by zrobić razem w rodzinie, albo jest to kwestia tego, żeby obejrzeć sobie jakiś film wieczorem, siąść sobie spokojnie na przykład na kanapie i troszeczkę sobie tak pochillować. Często jest to niemożliwe, bo ten dzień jest już tak wypełniony tym wszystkim, o czym powiedziałem wcześniej, że po prostu często trzeba iść spać dosyć wcześnie, po to, żeby przespać sobie przynajmniej te 7,5-8 godzin, tak żeby móc być gotowym na trening następnego dnia. I tu często też można się nie zgrywać po prostu z różnymi planami innych ludzi, ponieważ większość osób lubi się też spotykać wieczorami. Ja niekoniecznie czasem też mam na to już energię i tu się muszę też przyznać do tego, że naprawdę czasem pod koniec takiego intensywnego dnia jedyną rzeczą, o której myślę, to jest to, że chciałbym naprawdę iść już spać i chciałbym wyspać się w sposób też jakościowy, czyli tak, żeby jednak ten sen nie tylko był długością odpowiedni, ale też właśnie tą jakością. Tutaj można powiedzieć po raz kolejny, że wiążą się z tym wyrzeczeniem czy też wyborem bardzo duże, wymierne korzyści zdrowotne i które możemy rozciągnąć nawet na kilkadziesiąt lat do przodu, więc też cieszę się z tego, że dzięki bieganiu nabyłem takie nawyki, natomiast tak jak wspomniałem, że często wyklucza to takie aktywności, które raczej z ludźmi robi się wieczorami, czyli po raz kolejny mogą na tym trochę ucierpieć relacje, chociaż szczerze Wam powiem, że dobre, prawdziwe relacje i tak wytrzymają próbę też takich rzeczy, a ja też jako osoba staram się odwdzięczać za to, jakie poświęcenia czynią dla mnie najbliżsi właśnie, więc przynajmniej tutaj w tej kwestii jestem często dosyć elastyczny, chociaż tak jak wcześniej mówiłem o jedzeniu, tutaj jest dokładnie tak samo, czyli niedospanie przez kilka dni z rzędu na przykład tworzy z nas kompletnego wraka na treningu. Tak jak mówię, przy tak dużym obciążeniu treningowym jest to naprawdę bardzo, bardzo odczuwalne. Na pewno jeśli mowa o takich ogólnych też wyrzeczeniach, można powiedzieć, że i niektórzy patrzą też na to w ten sposób, że tracę bardzo dużo w swoim życiu ze względu na tak mocne sfokusowanie się na tej jednej pasji, czy na tym jednym aspekcie. I można powiedzieć, że po części jest to prawda. Ten czas można by spożytkować na to, aby na przykład właśnie pójść sobie do jakiejś dobrej restauracji, aby pojechać gdzieś w miejsce niekoniecznie biegowo, a bardziej turystycznie, żeby gdzieś sobie bardziej wypocząć, żeby doświadczać nowych rzeczy, wychodzić, poznawać się z nowymi ludźmi. Natomiast trzeba popatrzeć też na to z takiego punktu widzenia, w którym nie każdy z nas potrzebuje tego samego. I
ja też często tłumacząc to swoim najbliższym, mówię o tym, że w tym trybie życia na ten moment czuję się naprawdę szczęśliwy i czuję się naprawdę spełniony. Pomimo tego, że tego dostosowania, tej logistyki dookoła, tego dbania o siebie i tego wszystkiego jest tak dużo, że niejedną osobę to może przytłaczać i może to być ciężkie, dla mnie jest to takie mentalne i też takie życiowe spełnienie w tym, że naprawdę dbam o siebie, że robię coś, co naprawdę kocham, chcę rozwijać się w tym, co kocham i staję się w tym coraz lepszy. To jest dla mnie największa nagroda za te wszystkie wyrzeczenia czy też wybory. I tak jak powiedzieliśmy na samym początku, że za każdą z blaszek, które wiszą u mnie na ścianie, a żadna nie wisi tam bez powodu, kryje się jakaś historia i kryje się jakaś droga. Na przestrzeni całego tego czasu, w którym już krótko, ale jednak poważnie zajmuję się sportem, doszedłem też do takiej realizacji, że to, co tak naprawdę mnie cieszy i to, co tak naprawdę mnie buduje, to nie są tylko te blaszki i to nie są tylko te sukcesy, to nie są tylko te wyniki, to nie są te punkty ITRA, które są oczywiście wymierne odnośnie tego, jaką wartość prezentuje jako sportowiec, ale każda z tych blaszek miała swoją pewną drogę, która tam mnie doprowadziła. A ta droga stworzyła nowego, można powiedzieć, mnie w pewnym sensie, a z drugiej zaś strony spowodowała, że czuję się sam ze sobą lepiej jako człowiek. Dlatego cieszę się tym, jaką drogą i jakim szlakiem idę. Cieszę się tym, co jest z tym związane. Staram się ograniczać te, można powiedzieć, obrażenia dla całego otoczenia, które też są często i zdaję sobie sprawę z tym związane, próbując być też lepszym człowiekiem właśnie dla otoczenia. Ale jedno jest pewne, każdy z tych wyborów, których dokonuję na co dzień, jest przemyślany. Każdy z tych wyborów, które dokonuję na co dzień, ma służyć temu, aby dążyć do może nie tyle perfekcji, ale do maksymalizacji tego mojego potencjału i tego, co chciałbym kiedyś osiągnąć. A naprawdę jednym z moich większych marzeń jest to, aby ten sport był dalej w moim życiu, by rozwijał się on na tym profesjonalnym poziomie i abym mógł sobie przede wszystkim powiedzieć, że zrobiłeś wszystko, co mogłeś, aby osiągnąć ten swój, może nie tylko jeden sukces, ale po prostu osiągnąć ten swój poziom, do którego zawsze od 2008 roku, od samego początku dążyłem. W całej tej drodze, to co wcześniej powiedziałem, bardzo istotne też jest to, że mam dookoła siebie świetnych ludzi i spotkałem bardzo dobre osoby, które niejednokrotnie pozwoliły mi się wybić na ten większy poziom. Dziękuję też wszystkim Wam, którzy tak regularnie oglądacie te treści i że dzięki Wam tak naprawdę na ten moment nasza społeczność i ten nasz kanał jest największym kanałem trailowym w Polsce, czego jeszcze nie wiem, 5 lat temu bym w ogóle nie oczekiwał, ani czego w ogóle bym się nie spodziewał. Jeśli dlatego chcecie mnie wspierać dalej, chcecie mnie wesprzeć, rozważcie proszę to wsparcie na Patronite. To dzięki patronom powstaje właśnie ta seria i dzięki moim partnerom, którym bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. A ja tymczasem dalej będę szedł tą drogą, dalej będę uczył się, jak pogodzić wyrzeczenia z życiem codziennym i może nie znajdę nigdy na to złotego grala, ale na pewno ta droga doprowadzi mnie do miejsca, w którym chcę w końcu się znaleźć.